Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, jestem tak trochę po drodze, po drodze do jakichś tam obowiązków swoich i pomyślałam sobie, że to jest właśnie doskonała okazja, żeby dzisiaj z Państwem porozmawiać i żeby powiedzieć Państwu, dlaczego w roku 2025 M10 Mark II nadal jest kapitalnym wyborem. Weszłam sobie do parku, żeby było ciszej i spokojniej. Tymczasem wydaje się, że jest jeszcze gorzej. Może jakoś damy radę. Pierwszy powód, drodzy Państwo, to jest budowa tego małego aparaciku. Po pierwsze jest mały. Widzicie Państwo tutaj u mnie w dłoni, jaki on jest malutki. Na przebitkach jeszcze Państwu pewnie pokażę, jak się ma do mojego telefonu, na przykład ten aparat i do innych aparatów. On jest naprawdę malutki, jeszcze w połączeniu tutaj z 17. Jak widzicie Państwo, to nawet jakby mieć jakąś większą kieszeń kurtki, to on się jak najbardziej nadaje. A do tego to nie jest plastik fantastic, tylko to jest aparat, który jest zrobiony ze stopu magnezu, jak się nie mylę, więc on daje takie uczucie porządności, solidności i konkretnego aparatu w ręku, a nie zabawki, przy czym nadal zachowując swoje bardzo kompaktowe rozmiary. I tutaj jeśli chodzi o jego budowę, to też bardzo fajne jest to, że on ma dwa pokrętła. Widzicie Państwo? Tu mamy pokrętło, tu mamy pokrętło, więc tak jak w profesjonalnych aparatach możemy sobie wszystko ustawiać bardzo łatwo i szybko, tak i możemy robić to tutaj. Także jego budowa i, nie ukrywajmy drodzy Państwo, jego wygląd, on jest po prostu śliczny. To jest taki aparat, z którego się z przyjemnością wyciąga z torby czy z torebki i którym się z przyjemnością fotografuje. Trochę tak jak jest ta cała Fuji Magic, że ludzie kupują sobie aparaty Fuji, bo im się po prostu bardzo podobają. To tak też ten, myślę, że budzi podobne emocje, jak się go ma i jak się nim fotografuje, chyba zwłaszcza w tej srebrnej wersji, jest po prostu śliczny. Kolejna sprawa, która czyni go bardzo fajnym, codziennym aparatem, mimo że nie jest to najnowszy aparat, to jest jego autofokus. Tutaj, drodzy Państwo, jest tylko autofokus na bazie kontrastu, ale on jest bardzo sprawny, bardzo szybki i do fotografii w zupełności wystarczający. To nie jest mistrz, oczywiście, autofokusa. Są aparaty, które mają zdecydowanie lepszy autofokus i będą dawały zdecydowanie lepsze rezultaty. Natomiast ten jest w zupełności wystarczający do takiej codziennej fotografii. Niczego mu nie brakuje. Szkoda, że nie mogę Państwu nagrać, jak tu pięknie pachnie, bo kwitną drzewa i przez to pachnie tutaj przepięknie. Następna bardzo fajna rzecz, jaka jest w tym aparacie, to, że możemy sobie koło trybów zaprogramować jako koło MySet, czyli tak naprawdę możemy te wszystkie 4 nasze tryby użytkownika, bo to chyba po polsku jest tryby użytkownika, możemy zaprogramować tutaj sobie na kole trybów pod iAuto, pod Art, pod Scenerię i pod tutaj ten taki kolaż, który jest. A nawet możemy zrobić tego więcej, jak się nie mylę, bo możemy sobie pod Art zostawić któryś ten artystyczny filtr, a pod resztę sobie zaprogramować inne, które wybieramy. I ja to bardzo lubię i często z tego korzystam, bo jest to dużo szybsze niż zmienianie tego w menu. Tylko sobie przechodzę w jakiś tryb i bardzo szybko przeskakuję na przykład z czarno-białego do koloru. I to też jest takie trochę jak ta tarcza trybów czy symulacji filmu. Znowu Fujifilm na tym Fuji zrobiło przecież furorę, że tak właśnie to wygląda. I następna bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna do takiej codziennej fotografii i też takiej fotografii dyskretnej bardziej, to ten odchylany ekran, bo nie musimy wcale aparatu sobie przykładać do oka czy do twarzy. Wystarczy, że sobie ekran troszkę odchylimy i już, drodzy Państwo,
możemy robić zdjęcia bardziej dyskretnie, bardziej incognito. Tak właśnie, o. No i przy tym ekranie jeszcze powiem, że on jest w pełni dotykowy, więc punkty ostrości możemy sobie spokojnie zmieniać. Po prostu tutaj, o, teraz wyłączam. Jednak operacja jednoręczna nie jest taka prosta, drodzy Państwo. Punkty ostrości możemy sobie zmieniać albo tutaj D-padem ruszając, to mój palec, to niekorzystnie, albo po prostu naciskając na ekran i zmieniając je w taki sposób. Też bardzo fajna funkcja, bardzo przydatna i jak w każdym Olympusie, jak przytrzymamy klawisz OK, to punkt ostrości wróci nam na środek. Bardzo fajne. Serdecznie polecam. Drodzy Państwo, i kolejna rewelacyjna rzecz, jaka tutaj jest, która powoduje, że ten aparat jak najbardziej nadaje się do warunków miejskich i do fotografowania takiego bardziej incognito, to jest cicha migawka. I to znajdujemy sobie tutaj w menu podręcznym, czy w Super Control Panel. I tutaj możemy sobie wybrać tas z serduszkiem, to jest cichy, więc jak chcemy być bardzo incognito i robić zdjęcia, to jak najbardziej wybieramy sobie tą cichą migawkę i wtedy aparat, robiąc zdjęcie, nie wydaje żadnego dźwięku. I to jest rewelacja, biorąc pod uwagę, że to jest aparat w teorii amatorski i do amatorów skierowany, to myślę, że to jest rewelacyjne rozwiązanie, rewelacyjne ustawienie. Wiele aparatów go nie posiada, nie da się w nich wyłączyć dźwięku migawki, a w Olku takim nie najnowszym, nie najświeższym, jak najbardziej się da. I to jest naprawdę super, bo jak na przykład robimy sobie jakąś fotografię uliczną i nie chcemy, żeby ktoś wiedział, że robimy mu zdjęcie, albo po prostu jesteśmy w miejscu, w którym nie wypada głośno tej migawki włączać, to wtedy na spokojnie sobie wybieramy tą cichą migawkę, nikomu nie przeszkadzamy, nikt się nie gorszy naszym zachowaniem i jest bardzo fajnie i przyjemnie. Dobra, drodzy Państwo, co jeszcze mogę Państwu powiedzieć o tym aparacie? Ten aparat zdecydowanie jest aparatem, który daje ogromną przyjemność z fotografowania, który jest prosty, łatwy w obsłudze, jak już go sobie po raz pierwszy ustawimy. A, co jeszcze jest tutaj bardzo fajne, to drodzy Państwo, dla tych z Państwa, którzy lubią fotografię z lampą błyskową, ale nie lubią nosić ze sobą dodatkowych akcesoriów, proszę bardzo. Mały Olek ma ze sobą na pokładzie lampę błyskową. Wiadomo, że to jest taka lampa, która da ten efekt zdjęć z lat 90., ale ten efekt obecnie jest bardzo na czasie, a też w jakichś naprawdę trudnych warunkach może się przydać i może uratować zdjęcie, bo tu jednak nadal jest mikro 4/3, więc matryca bardziej szumiąca niż na przykład pełnoklatkowa. I niemal Państwu zapomniałam powiedzieć, że przecież ten aparat ma też rewelacyjną stabilizację. Stabilizację, która pozwala z ręki utrzymywać dłuższe czasy. Jestem tak przyzwyczajona do aparatów Olympusa, że wydawało mi się to tak oczywiste, że o tym nie wspomniałam. Więc drodzy Państwo, wspominam, ten aparat ma stabilizację, możemy dłuższe czasy utrzymać z ręki, mamy mniejsze prawdopodobieństwo poruszonych zdjęć i ta stabilizacja w nim działa rewelacyjnie. Ona nie jest tak dobra jak w tych najnowszych aparatach Olympusa, czy właściwie OM System, ale jest w zupełności wystarczająca. I ja za to bardzo aparaty Olympusa lubię, właśnie za tą stabilizację, za to, że ja nie muszę się martwić o to, czy te zdjęcia wyjdą ok, czy nie wyjdą ok, czy ich nie poruszę. Także ja serdecznie go polecam. To nie będzie najszybszy autofokus, drodzy Państwo, jak będzie trochę ciemniej, on będzie się gubił, ale z drugiej strony mamy tutaj i focus peaking, i powiększenie, że możemy sobie pomóc, ostrząc manualnie na przykład, więc to też jest jakieś rozwiązanie. No i co, drodzy Państwo,
to chyba będzie na tyle. Żegnam Państwa serdecznie z tego małego parku, który nigdy nie wiem jak się nazywa. Tutaj w Katowicach. A jest bardzo przyjemny. Im pustszy, tym przyjemniejszy, ale widzę, że zaczyna się robić gęsto, więc ja już się z Państwem żegnam. I żegnam się z Państwem jedną bonusową uwagą, ponieważ ten aparat może też być kamerką internetową. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek potrzebowaliście bądź korzystaliście z aparatów jako z kamery internetowej. Natomiast ten mały Olek jak najbardziej przez HDMI łączony z komputerem może być kamerką internetową i o tym Państwu też niebawem opowiem. Tymczasem do zobaczenia. Dziękuję Państwu za subskrypcję. Dziękuję za kciuki w górę. Jeżeli Państwo macie doświadczenie z korzystania z tego aparatu, bądź z jego późniejszych wersji, bądź wcześniejszej, bo to jest wersja druga, to dajcie proszę znać w komentarzach. Dajcie znać, za co Wy Państwo cenicie sobie ten aparat. A ja tymczasem biegnę, bo chyba zaraz się spóźnię przez to nagrywanie, a bardzo nie lubię się spóźniać, więc do zobaczenia następnym razem.